Witajcie na kanale Win Technologia. Dzisiaj chciałem zaprosić Was na recenzję Asusa ROG Scar z RTX 3080 Ti oraz Intelem i9 12900H. Jest to najmocniejsza wersja jakiej jest i prawdopodobnie będzie dostępna w tym roczniku i od tego producenta. Jest to wersja konsumencka, a nie sample rozsyłane po redakcjach, więc możecie oczekiwać pełnej zgodności wyników z tym, co otrzymacie, jeśli sami zakupicie ten model. Jako że kanał nie jest sponsorowany, zachęcam do zostawienia suba i zaczynamy! Więc na wstępie, jako że jest to model dostępny zaledwie od kilku dni na rynku, nie obyło się bez problemów. Pierwszym z nich okazał się fakt braku kompatybilności z Windowsem 10. Nawet ręczna instalacja nic Wam tu nie pomoże, przynajmniej na ten moment. Niestety na infolinii Asusa otrzymałem informację, że prawdopodobnie nawet w przyszłości nie jest przewidywana taka kompatybilność, więc nie zostaje nic innego jak instalacja Windowsa 11. Kolejny problem to kwestia zasilania. I tutaj nawet w Asusie nie wiedzą, czy jest to wina za słabego zasilacza, czy czegoś innego. Problem objawia się w grach, w których obciążony jest procesor do okolic ponad 90 W. Dochodzi wtedy do chwilowego spadku zasilania zarówno grafiki, jak i CPU, co prowadzi do spadku FPS-ów uniemożliwiającego rozgrywkę. Konsultanci z infolinii Asusa starali się pomóc, ale jedyne rady to odinstalowanie sterowników Nvidia i zainstalowanie tych ze strony Asusa oraz reinstalacja całego systemu. Niestety nic to nie dało. Na marginesie dodam, że BIOS też został zaktualizowany. Po umieszczeniu filmu prezentującego ten problem odezwało się do mnie kilka osób, które mają dokładnie ten problem, więc coś jest na rzeczy. Na szczęście jesteśmy w stanie pozbyć się tego problemu, przełączając się w tryb manualny i w nim po zmniejszeniu TDP procesora problem przestaje występować. Szczegółowo wyjaśnię to przed testami gier i będzie to jedna z istotniejszych części tej recenzji, dlatego zachęcam do zapoznania się z nią. Zacznijmy od tego, co poza laptopem znajduje się w pudełku. I jest to zasilacz o mocy 280 W, co jest stanowczo za małą wartością, z uwagi na fakt, że laptop potrafi pociągnąć nawet 300 W w czasie gry w Cyberpunka. Poza głównym zasilaczem mamy też dodatkowy podróżny o mocy 100 W, przeznaczony do ładowania poprzez port USB-C. Przejdźmy do recenzji samego laptopa i zacznijmy od jego budowy. Wykonany jest z przyjemnego w dotyku tworzywa, a niestety bardzo podatnego na odciski palców. Zastosowany system zawiasów pracuje bardzo dobrze i mam nadzieję, że okaże się odporny na działanie czasu. Jeśli chodzi o porty, to znajdują się one jedynie z tyłu i z lewej strony. Do naszej dyspozycji oddane zostały z lewej strony dwa pełnowymiarowe porty USB w standardzie 3.2 oraz uniwersalne gniazdo jack. Natomiast z tyłu mamy złącze HDMI standardowych rozmiarów, gniazdo LAN, jeden port USB z Thunderboltem oraz jeden port typu C z funkcją DisplayPort. W kwestii baterii ma ona pojemność 5675 mAh i pozwala nam to na pracę bez zasilacza przez nawet 8 godzin. Jeśli natomiast będziemy chcieli w coś zagrać lub wydajnie popracować w jakimś programie, czas ten ulegnie zmniejszeniu do około 1,5 godziny. W tej generacji do naszej dyspozycji oddane zostały dwa sloty M2 czwartej generacji. Co się tyczy zamontowanego dysku, to Micron 3400 o naprawdę bardzo dobrych parametrach i jak do tej pory jest to najlepszy dysk, jaki spotkałem fabrycznie montowany w laptopach. Karta Wi-Fi to AX211 w standardzie 6E. Przetestowałem ją w dwóch miejscach. W tym samym pomieszczeniu, w którym był router oraz w oddalonym około 12 metrów pomieszczeniu, w którym niektóre modele mają problem z połączeniem. Jak widzicie, wyniki są naprawdę bardzo dobre. W kwestii matrycy mamy tu 300 Hz panel IPS w rozdzielczości Full HD o deklarowanym czasie reakcji na poziomie 3 ms i odzorowaniu kolorów na poziomie 100% sRGB, jak deklaruje producent. Natomiast analiza kalibratorem Data Color Spider X Pro dała następujące wyniki i jak widać nie odbiegają one znacznie od tych deklarowanych przez producenta. To, do czego przyzwyczaił nas Asus w tej serii, to brak kamery. Natomiast dźwięk dobiegający z głośników brzmi następująco. Klawiatura dysponuje podświetleniem RGB sterowanym z poziomu aplikacji. Jest bardzo wygodna i w przeciwieństwie do poprzedniej wersji znacznie cisza. Natomiast sporych rozmiarów touchpad posiada możliwość zmiany pełnionej funkcji na klawiaturę alfanumeryczną. Mamy tu procesor i9 12900H. Jest to obecnie najmocniejsza wersja dostępna w urządzeniach mobilnych. Największą wartość poboru prądu, jaką zanotowałem w czasie testów, to trochę ponad 100 W. Jako pamięci zastosowane zostały tu DDR5 o taktowaniu 4800 MHz. Niestety, jak można było się spodziewać, nie mają one zbyt imponujących timingów i obawiam się, że ma to przełożenie na niektóre wyniki w grach, ale o tym za chwilę. Wszystko to dopełnia RTX 3080 Ti w wersji 125 W, a wraz z turbo boostem dobijający do 150 W. Nie jest to najmocniejsza możliwa wersja, ale weźmy pod uwagę, że mamy tu do czynienia z laptopem 15-calowym. Co nie jest bez znaczenia w tym roczniku, w przeciwieństwie do poprzedniego mamy dwie istotne zmiany. Pierwszą z nich jest wprowadzenie ciekłego metalu nie tylko na CPU, ale i na GPU. Natomiast kolejną wprowadzenie przełącznika MUX.
I tak doszliśmy do tego, co interesuje Was najbardziej, a mianowicie wydajności. I zacznijmy od testu w programie Cinebench. Standardowo będzie to wersja R20 oraz R23. W wersji R20 testu, niezależnie od zastosowanych ustawień, wyniki prezentują się bardzo dobrze i widzimy bardzo duży przyrost wydajności względem poprzedniej generacji. Podobnie ma się sytuacja w wersji R23. Przejdźmy teraz do wydajności w programach użytkowych jak Blender i DaVinci Resolve. Praca w programie Blender była czystą przyjemnością, co potwierdzają wyniki przeprowadzonego benchmarku. Podobnie wygląda sytuacja w programie DaVinci Resolve Studio. Wydajność jest naprawdę wysoka, w benchmarku przygotowanym dla tego programu Asus otrzymał 1333 punkty, co jest najwyższym wynikiem jak do tej pory. Co potwierdził test, który polegał na renderingu materiału 4x4K o długości 2 minut. Laptop wykonał go poniżej 1 minuty, co na tle konkurencji wygląda imponująco. A teraz czas na wydajność w grach. I tutaj z uwagi na to, o czym mówiłem na samym początku, miałem mały problem, ponieważ w niektórych tytułach nie byłem w stanie wykonać testów na ustawieniach fabrycznych jak Turbo czy Performance, z uwagi na przycięcia w trakcie ich trwania, spowodowane nagłym spadkiem wydajności i te gry zostały przetestowane w trybie ustawień manualnych. I w tym miejscu należą Wam się wyjaśnienia, co ma wpływ na wydajność, a mianowicie ten model dysponuje czymś takim jak limit mocy procesora i grafiki i z tego co zauważyłem wynosi on 210 W. W rezultacie jeśli ustawicie CPU limit na 95 W, to Wasz RTX nie będzie w stanie pracować w trybie większym niż 115 W, niezależnie od tego jaką będzie miał temperaturę. Oczywiście w chwili gdy TDP procesora spadnie np. do 80 W, to dodatkowa moc zostanie przekierowana do grafiki i będzie ona pracowała z mocą 130 W. Zacznijmy od gier sportowych i na pierwszy ogień weźmiemy CSGO. Niezależnie od ustawień będziemy w stanie uzyskać ponad 500 FPS, co jest bardzo dobrym wynikiem. W grę Control zagracie na maksymalnych ustawieniach z włączonym ray tracingiem i wyłączonym DLSS w średnio około 80 klatkach. Natomiast jeśli uruchomicie DLSS, będzie to ponad 140 FPS. Natomiast w Cyberpunku z powodu wspomnianych wcześniej problemów nie byłem w stanie wykonać testów w trybie Performance oraz Turbo. Natomiast w przypadku manualnych ustawień laptop radził sobie zaskakująco dobrze. W ustawieniach Ultra z Ray Tracingiem i DLSS otrzymamy średnio ponad 70 FPS. Natomiast jeśli zdecydujemy się wyłączyć DLSS, będzie to prawie 50 klatek. Osobiście najlepszą kulturę pracy do wydajności otrzymałem zmniejszając TDP procesora do 75 W. Ilość klatek pozostała ta sama, natomiast można było zmniejszyć obroty wentylatorów. W grę Fortnite będziemy w stanie zagrać na ustawieniach epickich w 130 klatkach, natomiast tryb wydajności to już okolice 400 FPS, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem i najwyższym jaki zanotowałem do tej pory. Przejdźmy teraz do serii Assassin's Creed i zacznijmy od Valhalla. Tutaj poza ustawieniami manualnymi udało mi się przeprowadzić benchmarki w predefiniowanych profilach oraz w 2 ustawieniach manualnych. I jak widzicie najlepszy efekt udało mi się uzyskać, gdy ograniczyłem TDP procesora do 75 W i było to 90 klatek. Natomiast w przypadku starszej odsłony serii, czyli Assassin's Creed Odyssey, sytuacja wyglądała inaczej. Nie udało mi się przeprowadzić testów w żadnym z predefiniowanych trybów, a jedynie w manualnym. I tutaj zachowanie było zupełnie inne, ponieważ najlepszy efekt osiągnąłem przy ręcznym ustawieniu wszystkiego na max i było to 87 klatek. Podobnie sytuacja wyglądała w najstarszej testowanej odsłonie tej serii. Nie udało mi się uzyskać wyników w trybie Turbo i Performance, a jedynie w trybie manualnym. Natomiast w Watch Dogs Legion udało się przeprowadzić pełen test we wszystkich trybach, ale tutaj podobnie najlepszy efekt uzyskałem po manualnym przestawieniu limitów TDP procesora. W grze Wiedźmin 3 wyniki były następujące: 143 FPS przy ustawieniach wszystkiego na full oraz 148 klatek przy ograniczeniu TDP procesora do 80 W. Wyniki dla trybów Performance oraz Turbo były za to znacznie gorsze. Kolejny raz widzimy przewagę ręcznego ograniczenia TDP procesora. Zanim przejdziemy do podsumowania, przyjrzyjmy się jeszcze kulturze pracy. I jak można było się domyślić, jest gorąco i głośno. W zależności od tego, co chcemy robić, musimy liczyć się z temperaturami dochodzącymi do 100 stopni na procesorze oraz 87 na GPU. I są to górne granice, na których ustawione są limity. Co się tyczy głośności, to przy maksymalnych ustawieniach laptop potrafi osiągnąć zawrotne 60 dB, co jest wartością uniemożliwiającą korzystanie z niego nawet w słuchawkach. Bawiąc się ustawieniami manualnymi, jesteśmy w stanie znaleźć w miarę komfortowy kompromis między kulturą pracy a wydajnością. W trybie cichym natomiast laptop jest praktycznie niesłyszalny
Ilość FPS-ów w grach ograniczona jest do 60 klatek, oczywiście tyczy się to gier, w których taką ilość osiągniemy. Ogólna wydajność laptopa oscyluje w okolicy 50-60%, niestety w wielu grach nawet w tym trybie występuje wspomniany wcześniej problem nagłych spadków FPS-ów. Czas na krótkie podsumowanie. Największymi wadami, poza ceną oczywiście, są dla mnie jednak brak wsparcia dla Windowsa 10 oraz problemy z wydajnością w trybach predefiniowanych, prowadzące do spadków FPS-ów w grach. Kolejna sprawa to kultura pracy. Tutaj jest dość głośno i gorąco, jeśli zależy nam na maksymalnej wydajności. Ale z drugiej strony jesteśmy w stanie zagrać we wszystkie gry, nawet te najnowsze, na maksymalnych ustawieniach w bardzo komfortowej ilości klatek. Kolejna sprawa to zastosowanie DDR-ów 5 z dość wysokimi opóźnieniami. Jeśli natomiast zainwestujecie trochę czasu w konfigurację, to na pewno wyciągniecie z tego sprzętu bardzo dużo. Ale czy różnica w wydajności w stosunku do poprzedniej generacji jest warta tej ceny? W mojej ocenie nie. Oczywiście nie każdy kupuje taki sprzęt jedynie do gier. I tutaj przechodzimy do kwestii wydajnej pracy na nim. I tutaj rzeczywiście jest postęp. i9 12 generacji wspierany przez RTX 3080 Ti zapewnia naprawdę największą wydajność w programach użytkowych jak Blender czy DaVinci Resolve. Całkowicie deklasuje on MacBooka Pro z procesorem M1 Pro, jeśli aplikacja, w której pracujemy, wykorzystuje moc dedykowanej karty. To by było na tyle. Standardowo nagrania z testów dostępne są już na kanale. Mam nadzieję, że materiał okaże się dla Was przydatny. Zachęcam też do zostawienia suba, aby kanał mógł się rozwijać. Zapraszam też na następną recenzję, która będzie poświęcona nowemu MSI GP76. Pokładam w nim bardzo duże nadzieje z uwagi na zastosowane pamięci DDR4, co może zaowocować większą wydajnością w stosunku do konkurencyjnych modeli. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia!